Witajcie wszyscy, mam na imię Tomek i w tym filmie pokażę Wam, jak przesadzać kwiatki czy zioła. I słuchajcie, pokażę Wam, jak przesadzać kwiatki w najprostszy sposób. W innym filmie mówiłem Wam, jak rozmnażać kwiatki, rozsadzać kwiatki czy odnawiać. Zobaczcie, tutaj mam kwiatek, który się nazywa skrzydłokwiat. Mimo że jestem facetem, lubię kwiaty. I one zawsze dają ozdobę jakąś w domu. Zobaczcie, ten skrzydłokwiat widzicie już po liściach, że no po prostu nie jest fajnie, nie? Z nim. Dlatego, że jakbyście się przyjrzeli dokładniej, nie widzę kamery, no to korzeń jest już tak mocno przerośnięty, że kwiat się sam dusił w tym i dlatego trzeba go przesadzić. Jeszcze wspomnę Wam o tym, że jakbym chciał go rozmnożyć, jeżeli chodzi o skrzydłokwiat, czy dowolny inny kwiat, który ma podobne tutaj ukorzenienie, czy też osobne łodyżki, to pamiętajcie, że jakbym chciał go rozmnożyć, a już go rozmnażałem, że ten kwiat już ma od cholery potomstwa. U różnych moich znajomych już jego potomstwo rośnie od lat, bo ten kwiatek mam już wiele lat ogólnie. Jakbym chciał go rozmnożyć, to bym nic innego w tej chwili podczas przesadzania bym po prostu go rozdzielił. Zobaczcie, jak to złapać, żeby Wam pokazać. Zobaczcie, że ten kwiatek tu ma taką kiść, tu ma taką kiść, tu ma taką kiść i takich ogólnie osobnych jakby kiści, takie wiecie, w cudzysłowie nazywam, ma więcej. Czyli jakbym chciał go rozmnożyć, to nic innego, jakbym tą kiść razem z korzeniami wyrwał, rozerwał po prostu siłą całą kiść z korzeniami i posadził w nowej, innej doniczce. Wtedy bym rozmnożył ten kwiatek na osobne kiście. I on jeszcze tak kilka razy był rozmnażany, że wyrywałem jedną kiść, sadziłem do nowej doniczki i ono się rozrastało i był to kolejny kwiatek. Nawet chyba jedną, czekajcie, mam gdzieś tutaj. O, tu jest jego potomstwo, które było wyrwaną kiścią właśnie z niego, nie tak jakiś czas temu. To jest jego kolejne potomstwo. Teraz na początku Wam mówię, jak rozsadzić kwiaty tego typu, czy szczepki. Zobaczcie inny film mój, jak rozmnażać kwiaty i zioła. Jeżeli chcecie dowolne kwiaty czy zioła rozmnażać w jeszcze lepszy sposób, jeszcze prostszy i bezpieczniejszy niż to, co Wam tutaj mówiłem. Natomiast teraz przesadzamy kwiaty i film ma ogólnie być o przesadzaniu, ale ja zawsze tak zbaczam na boczne tory, bo tyle rzeczy chciałbym się z Wami podzielić. Zobaczcie, to jest jego doniczka, czyli to wiaderko to była doniczka do tej pory tego kwiatka. No to tutaj, jak widzicie, jest keranzyt, można by to nazwać, ale to jest żwirek rzeczny tak naprawdę, czyli kamyczki, nie? To jest zwykły żwirek rzeczny, który na dnie doniczek zawsze daje z tego powodu, żeby kwiatek w mokrym nie stał, jakby za dużo wilgoci miał, to żeby on na czymś takim sobie mógł działać. Oczywiście doniczka może mieć dziurki i wtedy ona stoi w podstawku i nadmiar wilgoci ucieka do podstawka, ale to nie do końca rozwiązuje problem, dlatego że jak podstawek jest wysoki, to nadal mogą być korzonki w wodzie, więc keranzyt, czy tam ogólnie żwirek rzeczny, który Wam szczerze polecam, jest dużo lepszy. Ten żwirek rzeczny mógłbym opukać teraz, ale ja nie mam robactwa w kwiatach, więc nie mam z tym problemu. Mogę spokojnie do nowej doniczki przesypać, którą będę używał. Czyli żwirek rzeczny, tak zwany drenaż, żeby ten kwiatek nie stał też w wodzie w przyszłości, jest już wsypany. Można by było go dać więcej nawet do tego załamania, ale aż tyle go nie potrzebuję, bo i tak doniczka nie będzie głęboka, a dziurki ma dodatkowo jeszcze ta doniczka. Tak jak widzieliście, korzeń jest przerośnięty. Teraz troszeczkę korzonka pourywam, to znaczy, że korzenie troszeczkę rozbiję. Nie zawsze musicie to robić, bo czasami możecie po prostu cały taki przenieść kwiatek, wrzucić trochę ziemi na dół, wrzucić go w ten sposób i dosypać ziemi po bokach, gdzie będzie brakowało. I to też jest ok, jak dajecie dużo większą doniczkę. Natomiast teraz ja w tym przypadku akurat troszkę porozrywam korzenki, czyli troszkę jakby zluzuję mu ziemię, żeby się łatwiej on rozwijał. Jak jest praktycznie sam korzeń na dole. Pamiętajcie, że jak przesadzacie kwiatki, bardzo dokładnie przyjrzyjcie się ziemi, którą jest na obsypie kwiatka, z tego powodu, że szukajcie tam życia. Jak jest jakieś życie w takiej ziemi, to wtedy tą ziemię, osobny film o tym nagrałem, bardzo popularny zresztą film, jest pomysłem dziadków, co stosowali nasi dziadkowie, czyli wypalanie ziemi w piekarniku, czy tam wygotowanie ziemi, różnie można to robić, żeby pozbyć się wszelkiego robactwa, czyli ziemiórek i wszelkich innych szkodników w ziemi. Czyli szukajcie, czy w takiej ziemi jakieś życie, jakiekolwiek zauważycie. Jak zauważycie, że coś tam pełza, czy się w ogóle przemieszcza, no to wtedy taką ziemię powinniście wypalić, żeby ona była czysta, żeby nic kwiatka nie podgryzało. Ja tutaj nie mam żadnego życia, dlatego że tą ziemię już kiedyś wypaliłem i ona jest bardzo spoko. Te korzonki, które widzicie porwane, zostawcie je.
z nich nic nie wyrośnie, z nich się zrobi naturalny nawóz dla waszego kwiatka. Czyli to są te przerywane korzonki, które przerwałem ten kwiatek podczas wyjęcia z jego z doniczki. Tylko trochę ziemi świeżej dodam. Najzwyklejsza ziemia dowolna, torfówka czy ziemia do kwiatów. Nieważne jakbyście ją zwali, trochę ziemi na ten spód dodamy, a następnie wpakujemy do niej tego kwiatka. Teraz troszkę ziemię tak podnoszę na boki, obsypuję, żeby ten kwiatek się głębiej sam widzicie, głębiej żeby wszedł. I teraz po prostu uzupełnię to wszystko ziemią po bokach, żeby nie brakło mu ziemi. No i wszystko, zobaczcie, nie? Trochę obsypałem, kwiatek jest posadzony i na końcu jak już przesadzicie kwiatek, on odżyje. Jak przesadzicie kwiatek, to nie zapomnijcie go podlać, czyli jak go postawię do jakiegoś podstawka, który dopasuje do niego, to ten kwiatek podleje i on będzie już normalnie się rozwijał, normalnie zacznie się ponownie zielenić. Już nie będą go męczyło przerośnięte korzenie. Jak widzicie, przesadzanie kwiata jest bardzo proste, bardzo szybkie. Żadnej filozofii do tego nie trzeba i też nie musicie się obawiać, że jak trochę urwiecie te korzonki, jak są przerośnięte, spokojnie możecie je poszarpać, kwiatek wam nie zdechnie. Dlatego, że korzonki nie mogą być zbyt bardzo zbite, więc je trochę rozrywamy, sadzamy kwiatek, obsypujemy ziemią i podlewamy po temacie. Wszystko jest wykonane, zrobione. Dzięki za zobaczenie tego filmu. Zapraszam was do następnych, do polubienia kanału i tak dalej. I zobaczcie inne filmy, bo one są, moje filmy ogólnie często są ze sobą powiązane tematycznie, więc zobaczcie pozostałe filmy też na temat roślinek. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam brudną ręką po przesadzaniu na następne. Trzymajcie się, dobrego dnia. Cześć!